Cześć, jestem Dominika. Witam Cię na moim kanale, na którym dzielę się wiedzą na temat pracy nad sobą. I to jest już druga część filmu na temat zdrowych nawyków, które poprawią jakość Twojego życia. Pierwszą część możesz znaleźć w zakładce po prawej stronie. Bardzo wielu z nas boryka się na co dzień z problemami, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo trudne do rozwiązania. Natomiast zwykle jest tak, że te problemy aż tak trudne nie są do rozwiązania. Trzeba po prostu je troszeczkę przeanalizować i postarać się znaleźć w nich drugie dno. Z doświadczenia wiem, że uzdrawianie siebie jest bardzo czasochłonnym procesem. No i nie jest to nic łatwego. Ale ja jestem człowiekiem, który lubi proste rozwiązania. Może w tym przypadku niekoniecznie szybkie, ale tak, zdecydowanie lubię proste rozwiązania, które nie wymagają dużo pracy czy zaangażowania. I chciałabym przedstawić Ci nawyki, które ja wprowadziłam do swojego życia około 3 lata temu i dzięki temu jestem w miejscu, w którym jestem. Oczywiście musisz pamiętać, że nie jest to proces szybki. Musi zajść trochę zmian w Twoim życiu, musisz się też zaangażować emocjonalnie i również fizycznie, żeby cokolwiek zmienić. Ale pamiętaj, że jeżeli każdego dnia będziesz wykonywać jeden malutki krok do przodu, to na pewno Ci się uda. Nawyk pierwszy. Bądź wdzięczny, wdzięczna. Gdybyśmy się tak zastanowili, ile mamy rzeczy w naszym życiu, to moglibyśmy dojść do wniosku, że w sumie to niczego nam nie brakuje. I właściwie, jeżeli masz rodzinę, dom, dostęp do wody, do jedzenia, kilku przyjaciół, no i trochę pieniędzy, to jesteś jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Wdzięczność jest bardzo prosta do praktykowania. Na początku może być to nieco trudne, żeby być na tyle spostrzegawczym i uważnym, żeby zauważać te wszystkie rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Na przykład ja zaczęłam używać aplikacja Presently, jest darmowa. I w aplikacji tej zapisuję już od chyba 860 dni rzeczy, za które jestem wdzięczna. I robię to każdego dnia. I zapisuję tak naprawdę wszystko, co się wydarzy w ciągu dnia, co sprawiło, że poczułam wdzięczność za to, że żyję. Patrząc na to, z jak niskiego poziomu ja startowałam pierwszego dnia odpalając tę aplikację, czyli nienawidziłam siebie, izolowałam się od ludzi, jednocześnie uzależniając się strasznie od nich i generalnie nie miałam do siebie za bardzo szacunku, to właśnie patrząc na to, ja jestem z siebie naprawdę bardzo dumna, że doszłam do tego miejsca, w którym jestem teraz. Bycie wdzięcznym wiąże się także z zaakceptowaniem wszystkiego, co dzieje się na zewnątrz i w nas, a na co nie mamy za bardzo wpływu. Czyli, krótko mówiąc, musimy przestać narzekać. Dodatkowo powinniśmy wyrobić w sobie taki, powiedzmy, nawyk szukania w każdej sytuacji, nawet negatywnej, czegoś dobrego. Bo każda sytuacja w naszym życiu, która nas spotyka, ma w sobie jakąś dobrą rzecz. Ja wyznaję taką zasadę, że nic się nie dzieje bez przyczyny. W takiej negatywnej sytuacji możemy nawet znaleźć inspirację, aby zmienić coś w swoim życiu. Ja mam taką bardzo skuteczną metodę i w sumie to jest taki mój sekret, bo nie do końca wiem, czy jeżeli podzielę się tym z ludźmi, to oni to zrozumieją. Więc ja mówię sobie w głowie, że wszystko, co się dzieje w tej chwili, dzieje się dla mojego najwyższego dobra. Musi się to stać, żebym była bezpieczna, zdrowa i szczęśliwa. I jeżeli uda Ci się zmienić swój sposób myślenia właśnie na taki tego typu,
to pamiętaj, praktyka czyni mistrza i życzę powodzenia w tym, aby w Twoim życiu zaczęły się dziać niesamowite rzeczy, które będą wynikiem tej zmiany. Nawyk drugi. Rób sobie regularny detoks cyfrowy. Detoks cyfrowy oznacza, że nie korzystamy z telefonu, komputera, telewizora itd. Najprościej oczywiście byłoby wyłączyć te wszystkie urządzenia i totalnie odciąć się od świata. Ale niestety nie możemy tego zrobić, bo żyjemy w świecie, w którym komunikacja jest bardzo ważna i jeżeli przestaniesz komuś odpisywać, to on może pomyśleć, że coś Ci się stało i wtedy już będzie trochę problematyczne. Ta osoba może pomyśleć, że ją ghostingujesz i wtedy już nie będzie to zbyt dobre. Przynajmniej nie dla drugiej strony. Ale możesz spróbować robić sobie 1 dzień przerwy w tygodniu przynajmniej od telefonu. Albo po prostu ustawić sobie ograniczenia czasowe na konkretne aplikacje, z których bardzo dużo korzystasz. Jednak to niebieskie światło i te wszystkie bodźce, które otrzymujemy cały czas scrollując, cały czas będąc online, nie są korzystne dla naszego zdrowia, a zwłaszcza dla zdrowia psychicznego. Przedstawię Ci teraz korzyści właśnie wynikające z detoksu cyfrowego. Będziesz mieć więcej wolnego czasu, zdrowsze relacje z innymi, a także ze sobą, lepszą kreatywność, jaśniejszy umysł, niższy poziom stresu, lęku, niepokoju, bardziej regenerujący sen, skupienie, lepsze samopoczucie. Zaoszczędzony czas możesz wykorzystać na naprawdę wiele rzeczy. Możesz iść na spacer, możesz czytać książki, a jak wiemy, czytanie ma bardzo korzystny wpływ na wszystko. Możesz nawet ustalić sobie jakieś konkretne małe cele i każdego tygodnia, kiedy masz taką przerwę, po prostu wykonywać tą daną czynność, która może Cię prowadzić do osiągnięcia Twojego celu. Spędź więcej czasu z partnerem, z rodziną, z swoimi dziećmi, a nawet możesz podróżować, bo dlaczego by nie? Dobrze jest wykorzystać ten czas na coś, co spowoduje, że na koniec swojego życia powiesz: moje życie było świetne. Cieszę się tak bardzo z tego, że nie zmarnowałam ani jednej chwili. Nawyk numer 3. Spędzaj ze sobą czas. Mam na myśli minimum 15 minut w ciągu doby. Chodzi o spędzanie czasu sam na sam, bez rozpraszaczy, bez telefonu, bez swoich dzieci, bez partnera, bez przyjaciół, bez rodziny, bez zwierząt. Tylko Ty i tyle. Doba ma 24 godziny, co nam daje 1440 minut, a 15 minut z tego czasu to tylko 1%. Te 15 minut możesz wykorzystać dowolnie tak naprawdę, byle tylko nie było to scrollowanie telefonu. W natłoku codziennych obowiązków może być trudno znaleźć te 15 minut, ale uwierz mi, że warto. Poświęcenie czasu tylko sobie jest bardzo kluczowym krokiem w samorozwoju. Musimy nauczyć się szacunku do siebie, swojego ciała, swojego czasu. Podam Ci teraz kilka propozycji, co można zrobić w ciągu tych 15 minut. Możesz iść na spacer. Spacer, czyli mamy aktywność fizyczną. Oprócz tego, jeżeli pójdziesz na spacer przed południem i na dodatek słoneczny dzień, to natychmiast sobie dodasz bardzo dużo energii dzięki temu, że przyjmiesz trochę promieni słońca na swoje ciało. Możesz zrobić krótką sesję jogi. Na pewno w internecie znajdziesz takie krótkie filmy, nawet znajdziesz jogę 5-minutową, niekoniecznie 15. I muszę odwołać się do własnego doświadczenia, bo ja byłam zawsze do jogi nastawiona bardzo sceptycznie. Dopóki nie zaczęłam jej tak na poważnie ćwiczyć. Okazało się, że joga ma niesamowity wpływ na mózg, na stres. Gdy zaczynasz się skupiać na doznaniach, które płyną z ciała, to jakby wszystko wokół jest nieważne, bo jesteś tylko Ty i Twoje ciało. I ewentualnie prowadzący albo jakaś muzyka. Ja po kilku miesiącach ćwiczenia jogi
czuję się już bardzo taka zrównoważona i spokojna i tak naprawdę lepiej panuję nad stresem i nad różnymi innymi stanami emocjonalnymi. Możesz pomedytować. Medytacja jest jedną z najskuteczniejszych metod do walki z overthinkingiem, czyli z nadmiarem myśli, ze stresem i tak naprawdę właściwie ze wszystkim. Jeżeli chcesz znaleźć spokój umysłu, to musisz nauczyć się medytować. I tak jak już wspominałam w ostatnim filmie, medytacja jest postrzegana tak, jakby ktoś po prostu siedział w jednej pozycji i myślał. Ale odeślę Cię do artykułów w opisie na temat właśnie wpływu medytacji na zdrowie psychiczne, ale też na zdrowie fizyczne. Bo okazuje się, że zostało przeprowadzone wiele badań naukowych, które brały pod uwagę wpływ medytacji na zdrowie człowieka. Możesz pouczyć się czegoś nowego, języka czy jakiejś umiejętności, cokolwiek tylko chcesz. Tylko musisz pamiętać, że obowiązuje tu zasada małych kroków, czyli tak jak zawsze, gdy chcemy zrobić coś nowego, ponieważ jeżeli spróbujesz i za pierwszym razem nie wyjdzie, to jest w porządku. Jeżeli za 10 razem nie wyjdzie, to też jest w porządku. Więc nie wpadaj we frustrację po kilku razach, gdy coś Ci nie wyjdzie. Czytanie. Każdy z nas wie, jak dobre jest to dla naszego mózgu. Jak dobry wpływ ma na nasze zdolności analityczne. A także możemy zyskać jakieś nowe słownictwo, którego możemy używać na co dzień i dzięki temu ludzie będą nas postrzegać jako bardziej inteligentnych. Słuchanie afirmacji, podcastów, audiobooków. Słuchanie afirmacji, pozytywnych oczywiście, czyli czegoś typu jestem ważna, jestem kochana, ma doskonały wpływ na nasze całe życie. Bo te zdania, których my słuchamy, trafiają do naszej podświadomości. Po pewnym czasie oczywiście, gdy umysł świadomy zacznie je ignorować, no bo zbyt często je będzie słyszał. I przez to, że one wpadają do tej podświadomości, to zaczyna się coś zmieniać w naszym mózgu. I ogólnie praca z afirmacjami jest niesamowita i daje naprawdę bardzo dobre efekty. Podcasty i audiobooki są całkiem niezłym zastępstwem dla czytania książek czy dla nauki nowych rzeczy. I możemy też wyrobić sobie różne opinie na jakieś tematy, słuchając, jak ludzie rozmawiają ze sobą na podcastach albo jak opowiadają o jakichś swoich doświadczeniach. Więc uważam, że to jest bardzo wartościowe. Możesz sobie zrobić domowe spa, kąpiel, maseczki, cokolwiek, ugotować jakieś pyszne jedzenie, czy wypróbować nowy przepis, czy po prostu zrobić cokolwiek, co sprawi Ci przyjemność. No bo to jest 15 minut tylko dla Ciebie. I nawet jeżeli ma to być leżenie na łóżku czy na podłodze i wpatrywanie się w sufit, to i tak w porządku. To Twoje 15 minut. Możesz robić co chcesz. Nawyk 4. Pisz dziennik. Czyli w nawiasie journaling z angielskiego. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że nie każdy jest jakimś zawodowym pisarzem i nie każdemu pisanie przyjdzie z łatwością. Ja też nie jestem pisarzem, przynajmniej nie jakimś zawodowym, ale i tak prowadzę dziennik już bodajże od ponad 400 dni. I tak, ja też jestem w szoku, bo to już jest ponad rok. I ja cały czas go prowadzę. To dziwne. Chociaż moja samodyscyplina jest całkiem na wysokim poziomie. I każdego dnia zapisuję kartkę A4 w kratkę. Minimum. I wylewam tam swoje myśli, wszystko, co chcę powiedzieć komuś, albo to, co chcę powiedzieć sobie, jakieś moje
przemyślenia filozoficzne albo jakieś moje obawy, po prostu wszystko, co przyjdzie mi do głowy. Czasami mam wrażenie, że journaling działa dużo lepiej niż rozmowa z psychoterapeutą albo z jakąś bliską osobą. Dlatego, że czasami ta druga strona może nie do końca zrozumieć, o co nam dokładnie chodzi. Ale jeżeli wyobrazisz sobie, że piszesz list do kogoś i tym kimś jesteś ty, to może będzie ci trochę łatwiej. No i w sumie mamy taki benefit, że ty siebie zrozumiesz najlepiej, czyli osoba, która jest adresatem tego listu. Możesz napisać tam wszystko. Dosłownie. Obraźliwe słowa na ludzi, którzy cię wkurzyli, wyrazić swoje wszystkie myśli, opisać cały dzień. Możesz nawet napisać, co jadłeś na śniadanie, obiad, kolację, jakie oceny dostałeś. Jakby wszystkie swoje przemyślenia możesz tam zawrzeć. Nawet narzekanie na pracę, na rodzinę i tak dalej. I tak jedyną osobą, która to przeczyta, będziesz ty. Pisanie dziennika ma naprawdę wiele korzyści, które poprawią jakość twojego życia. Najważniejszą jest to, że rozładujesz emocje. Pozbędziesz się nadmiaru myśli z głowy, dzięki czemu odciążysz umysł. Będziesz bardziej samoświadomy, samoświadoma, złagodzisz objawy depresji, zmniejszysz poziom lęku, stresu, a nawet możesz zmniejszyć ciśnienie krwi czy poprawić działanie układu immunologicznego, czyli twojej odporności. Zapisuj w dzienniku wszystko, co przyjdzie ci do głowy. To jest twój dziennik, twoja przestrzeń, więc masz dowolność. Pamiętaj jedynie, aby robić to regularnie, robić to na papierze, odręcznie i nie oceniać siebie zbyt negatywnie. Pierwszy raz może być trudny i wyzwolić dość intensywne emocje, ale pamiętaj, że z każdym dniem będzie ci coraz łatwiej. Nawyk numer 5. To jest coś, co ja zaczęłam robić nie tak dawno temu, a zmieniło to moje życie o 180 stopni. Więc nawykiem numer 5 jest robienie codziennie niekomfortowej rzeczy. Czegoś, co cię stresuje albo czego nie lubisz robić. Robienie nowych rzeczy zwykle wiąże się ze stresem, ze strachem, zwłaszcza gdy robimy coś, czego się wcześniej baliśmy albo gdy robimy coś po raz pierwszy. Jednak wychodzenie ze strefy komfortu może wpłynąć naprawdę bardzo dobrze na jakość twojego życia. Robiąc codziennie coś niekomfortowego, przyzwyczajamy nasz organizm do tego stresu. I dzięki temu on, pomimo tego krótkiego, złego samopoczucia, przyzwyczaja się do tego stresu i coraz lepiej radzi sobie z tym zadaniem w przyszłości. Dobrym przykładem, takim z mojego życia wziętym, będą lodowate prysznice o 5 rano. I ja wiem, że to brzmi po prostu komicznie i ja jestem odklejona czy coś, wiem o tym. To szaleństwo. Ale nie dość, że bardzo szybko czułam się rozbudzona po takim prysznicu, to jeszcze jakby ta adrenalina popchnęła mnie do tego, żeby wychodzić z tej mojej strefy bezpiecznej i nagle stałam się odważniejsza. Do tego muszę wspomnieć, że zimne prysznice mają też bardzo dobry wpływ na zdrowie ciała, czyli na przykład poprawiają metabolizm albo polepszają jędrność skóry. Wychodzenie ze swojej strefy komfortu każdego dnia sprawi, że staniesz się niezniszczalny. Zwiększy się Twoja odwaga, a także skłonność do ryzyka. A razem z tym będziesz mieć więcej motywacji i energii do działania, no i do osiągania swoich celów. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie nawyki przydadzą Ci się w pracy nad sobą. Pamiętaj tylko o tym, że trzeba być bardzo cierpliwym przy wprowadzaniu tych nowych nawyków i trzeba również utrzymać dyscyplinę, a także regularność. Pamiętaj, że jeżeli za pierwszym razem coś wydaje Ci się trudne, to za drugim razem już to nie jest Twój pierwszy raz, więc jest łatwiej, wiesz o co chodzi. Po prostu się nie poddawaj.
A jeżeli chcesz ode mnie taką mini radę, to jeżeli coś wydaje Ci się zbyt trudne, to zmniejsz po prostu kroki, które wykonujesz. Jeżeli podobał Ci się mój film, to proszę o łapkę w górę i napisz mi też w komentarzu, czy ostatnio udało Ci się wprowadzić jakiś nowy nawyk do Twojego życia i czy odczuwasz jakieś pozytywne konsekwencje tego. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej treści tego typu, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Dobra. O Boże. Cześć, jestem Dominika. Jezu, jeszcze nie, co to było? A, E, I, O, U, Y. Boże, nie kliknęłam. Skino. Dobra. Cześć. Cześć. Może być tu nieco ciemno, ale wierzę, że będzie git. Cześć, jestem Dominika i... Czemu tak ciężko jest zacząć? Już mam mroczki przed oczami. To się nagrywa w ogóle? Poświęcenie czasu tylko dla siebie. Ja umrę po prostu. Więc nie wpadaj we frustrację. Więc nie wpadaj we frustrację. Więc nie padaj... Nie.